Witamy wszystkich widzów, witamy widzów Speedway Managera. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu z wyjątkowymi gośćmi. Znajdujemy się w PUK Arenie w Lipnie. To jest tor kryty, tor motocrossowy kryty. No i ze mną Paweł Caban oraz Franciszek Karczewski. Witam panowie bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Witam, dzień dobry. No więc witamy tutaj młodych zawodników, jeżeli chodzi o Speedwaya w Polsce. Myślę, że w obu przypadkach są to dość spore nadzieje, jeżeli chodzi o rozwój żużla w Polsce. Paweł, pytanie takie do ciebie, jak ci się jeździ w Lipnie na właśnie torze motocrossowym? Jestem tu pierwszy raz. Wrażenia naprawdę super. Bardzo fajny torek. Okej, a u ciebie, Franek? Pierwszy raz jesteś tutaj? Nie, ja tutaj akurat dosyć często trenuję. Jak sezon żużlowy kończy się gdzieś w październiku, to odkąd tutaj jakoś w listopadzie otwiera się sezon zimowy, tutaj właśnie pod halą, to przyjeżdżam tutaj tak raz na tydzień trenować. Okej. No to panowie, tak na zmianę. Paweł, pytanie do ciebie. Co daje tak naprawdę z twojego punktu widzenia jazda na motocrossie, zwłaszcza w okresie zimowym? Pewno utrzymujemy ciągły kontakt z motocyklem, co na pewno się to przekłada na początek sezonu. Pracujemy cały czas mięśniami na motorze i myślę, że to kluczowe. To kluczowe. Franega, czy jazda na motocrossie przekłada się, od strony sprzętowej pytam, przekłada się później jakoś na jazdę właśnie na torze żużlowym? No, od strony sprzętowej, no to są zupełnie inne motocykle, ale na pewno jest ten kontakt z motocyklem, to co też Paweł mówił. Zawsze gdzieś tą zimą, jak się trenuje na tym crossie, to ja przynajmniej mam tak, że później jak zaczynam sezon żużlowy, to nie odczuwam aż takiej przerwy pomiędzy sezonem żużlowym, a tym, co tutaj jeżdżę na hali. Zazwyczaj tak wsiadam, jest mi się łatwiej wjechać już w motocykl żużlowy. Już jednak czuję tutaj tą prędkość, te hamowanie, jestem przyzwyczajony do tego. Okej, Paweł, a jazda na przykład tutaj na łukach, na torze, tak jak zauważyłem, można ją jakkolwiek porównać do tego, jak się składa motocykl na torze żużlowym? Myślę, że jest troszeczkę inaczej niż na żużlu, ale to jest fajna taka odskocznia od zimy. Ale to jest w ogóle pierwszy raz, jeżeli chodzi o takie przygotowanie zimą do sezonu żużlowego właśnie na torze motocrossowym? W przypadku tak, pierwszy raz trenuję na motocrossie w zimę. Okej, pierwszy raz na motocrossie i pierwszy raz ogólnie na motoarenie, PUK Arenie w Lubniu, tak? W Lipnie, o Jezu. Na PUK Arenie w Lipnie, tak? Tak. Okej. To Paweł, pytanie do ciebie. Minął sezon 23. Jakie wrażenia po tym sezonie? Myślę, że wrażenia na plus. Poznałem bardzo dużo nowych torów, złapałem bardzo dużo doświadczenia, co na pewno myślę zaprocentuje w wyższej klasie rozgrywkowej. Okej, no właśnie, a powiedz mi jeszcze do tego ubiegłego sezonu wracając, poznałeś wiele torów, na którym torze, z których odkryłeś jako nowe, jeździło ci się najlepiej? Wydaje mi się, że takim najlepszym torem dla mnie był tor we Wrocławiu. Okej, bo poprzednio mówiłeś, że Częstochowa, tak? Wtedy były takie doświadczenia, teraz Wrocław. To dobra, pytanie dlaczego? Bo to jest z tego co kojarzę tor, który ma na pewno szerokie łuki, tak? Tak. Ma łagodne łuki, jest krótki i ma bardzo taką łagodną geometrię. Okej, no właśnie, czy łagodna geometria, ja bym sobie porównał chyba tor w Toruniu, ma trochę tak bardziej sprofilowane te łuki do góry. Nie wiem, czy miałeś okazję tam jeździć? Tak, miałem okazję. No dobra, no to teraz Wrocław czy Toruń? Właśnie ten profil tych łuków, jak jest łagodniejszy, jest lepiej z twojego punktu widzenia, czy gorzej? Ja preferuję bardziej jazdę na torze we Wrocławiu. Okej, dobra. Franek, a ty już masz swoje doświadczenia. Liczyłeś sobie, ile biegów odjechałeś już w PG Ekstralidze? Nie liczyłem. Nie liczyłeś, ale z tego co kojarzę, no to sezon 22 to były Wilki Krosno, sezon 23 Włókniarz Częstochowa, prawda? Okej, czyli to jest jakby twoje drugi sezon na takim poziomie, można powiedzieć, no wysokim poziomie ligowym. Okej, no to teraz tak, już masz trochę torów objechanych. Które tory na tą chwilę preferujesz najbardziej? Myślę, że na pewno bardzo lubię tor na Węgrzech w Nagi Halasz. To jest taki dosyć krótki tor techniczny. Tam byłem raz w życiu na Mistrzostwach Europy Juniorów i właśnie podobał mi się ten tor od samego początku. A gdzieś
Polsce myślę, że jeden z moich najbardziej ulubionych torów to jest na pewno Krosno. Myślę, że tam też mi się naprawdę dobrze jeździ, lubię tą geometrię w Krośnie, mimo tego, że jest dosyć specyficzna. No i w Częstochowie też mi się dobrze jeździ. Okej, no właśnie, to jak lubisz tor w Krośnie, mówisz, że jest specyficzna geometria, na czym polega specyfika tego toru? Na pewno są bardzo długie, proste i zakręty nie są jajowate, tak jak zazwyczaj są na każdym torze żużlowym, tylko w Krośnie takie są dosyć kanciaste wyjścia z zakrętów. I myślę, że to jest taka specyfika tego toru, ale ja lubię tam jeździć, fajnie mi się tam jeździ zawsze w Krośnie i miło też tam wrócić zawsze wspomnieniami. Pozdrawiamy Wilki Krosno, pozdrawiamy oczywiście Włókniarz z Częstochowa. Pytanie do Ciebie, Paweł, a propos zawodów teraz, tak? Które zawody z poprzedniego sezonu jakby utkwiły Ci w pamięci? Ja tak się zastanawiałem, czy data 1 września to będzie taka data, którą z wielu powodów, ale Ty też będziesz pamiętał. Y, Tak, ale najbardziej mi utkwiły zawody drużynowego Pucharu Ekstraligi w Częstochowie. Tam razem z drużyną wywalczyliśmy podium, stanęliśmy na 3. miejscu. Myślę, że fajne przeżycie. Okej, no pamiętam też te zawody, odegrałeś tam swoją rolę, udało się stanąć na podium, więc gratulacje. Natomiast jeżeli chodzi o Twoje indywidualne na przykład zawody, tak? Czy było coś jeszcze takiego, co zapamiętałeś? Albo inaczej zapytam, które zawody według Ciebie kompletnie Ci nie poszły, byłeś po nich zły, zdenerwowany, miałeś dość speedwaya? Myślę, że zawody drużynowego Pucharu Ekstraligi w Grudziądzu. Tam mi całkowicie nie szło. Nie mogłem się w ogóle połapać z geometrią toru, jak z ustawieniami, ale już wszystko ok. Okej, no zbierasz doświadczenie, więc jakby dlatego też podpytuję o te tory. Franek, z kolei pytanie do Ciebie. Dlaczego Grudziądz być może za ten ubiegły sezon 23 może Ci się dobrze kojarzyć? No bo tam ten pierwszy mecz ligowy dosyć dobrze poszedł. Pamiętasz, że wspólnie z Kupcem, z kim jechałeś wtedy w parze? Z Kajetanem Kupcem, tak? Ile zdobyliście w sumie punktów jako juniorzy? Ja miałem bodajże 8 chyba, tak? Tak. Czy 7 z bonusem? 8? 8 punktów miałem, a Kajtek miał 6? Tak, no w sumie zdobyliście 14 punktów. 15 punktów, no dokładnie, tak. No i teraz właśnie pytanie a propos tego toru w Grudziądzu. No bo to był w sumie jako wasza para, jak pojechaliście razem parą, chyba najlepszy mecz w ubiegłym sezonie. Dlaczego? Co to takiego się tam w tym Grudziądzu wydarzyło? Grudziądz był taki słaby, czy wy byliście tak dobrze spasowani i przygotowani? A nie wiem, no ja mogę się wypowiadać za siebie, to myślę, że ten pierwszy mecz w Grudziądzu mój to jeszcze... Pojechałem po prostu na te zawody bez żadnego tam powiedzmy napięcia, bez niczego, po prostu pojechałem na kolejny mecz ligowy w swoim życiu, bez myśli, że to jest Ekstraliga i tak dalej. Ja myślę, że później w tych kolejnych meczach i trochę się stres kradł i trochę i przede wszystkim też na początku tego sezonu no problemy sprzętowe. Gdzieś później połapaliśmy się i z silnikami, i z ustawieniami, już było później powiedzmy progresywnie, było coraz lepiej. Ale właśnie po tym Grudziądzu gdzieś tak trochę uciekła ta forma. No właśnie, bo powinno to napędzić, a poszło trochę gorzej. Mówi, że mieliście problemy sprzętowe, potem wam się faktycznie, o ile pamiętam, zresztą posłużę się tutaj swoją ściągą zaraz, ale chyba końcówka sezonu też była całkiem niezła w twoim wykonaniu. Byłeś z niej zadowolony ogólnie? Myślę, że z końcówki już byłem, bo jednak pozbierałem się z tego, powiedzmy, z tej gorszej chwili w sezonie i gdzieś pod koniec i na tych młodzieżowych zawodach i później powiedzmy w miarę na tej lidze, nawet ten ostatni mecz, powiedzmy o brązowy medal z Toruniem też jako tako poszedł i myślę, że już no po prostu pod koniec tego sezonu było jednak trochę lepiej. 5 punktów wtedy chyba było w rewanżu z Toruniem. Chyba tak, tak. No tak, statystyki nam tutaj podają oficjalne. Okej, więc Paweł, teraz przejdźmy do takiego tematu jak przygotowania do tego sezonu i twoje plany na ten sezon. I tutaj jakbyś się opowiedział i zarówno kiedy zdajesz licencję, kiedy wsiadasz na 500, no i co z tym jest tam związane, jeśli chodzi o twoje plany zawodowe. To przygotowujemy się razem z drużyną 5 razy w tygodniu. Trenujemy kickboxing, trenujemy na pitbike'ach oraz motocrossie oraz na sali kondycyjnie, jak i siłowo pod okiem trenerów Piotra Lichoty i Piotra Ruszela. Co do moich planów, to na pewno egzamin na licencję RZET.
Ślesie 500. Kiedy? Y, Myślę, że na początku sezonu, końcówka kwietnia, maj. A na 500 już trenowałem od końcówki tamtego sezonu. No dobra, to teraz jak ci się jeździ na 250, jak na 500? Na czym się lepiej czujesz i dlaczego? Lepiej czuję się zdecydowanie na 500, ponieważ jest więcej mocy, łatwiej jest się złożyć włók, płynniej prowadzisz motor. Na 250 musisz czasami tak poszarpać się na wejściu włók, no i myślę, że na 500. Dobra, 500. A jeszcze a propos przygotowań twoich do sezonu. Kickboxing, po co, na co? Jaki cel takiego treningu? Myślę, że takie przełamanie się, odwaga, kontakt z rówieśnikami. Tak samo to się przekłada na rywalizację na torze w pierwszym łuku, gdzie rywalizujemy w bliskim kontakcie. Okej. Franek, to pytanie do ciebie. Trenowałeś boks, kickboxing lub inne sztuki walki przed sezonem na przykład? Zdarzało ci się? Nie, raczej sztuki walki to tutaj to raczej chyba nie moja bajka. Chociaż jak byłem mniejszy, to dosyć długo trenowałem judo. Myślę, że tak, podobał mi się ten sport, ale to byłem jeszcze mniejszy, trenowałem na motocrossie, nie pamiętam, chyba około jak miałem jakoś 10 lat. To dosyć na to judo dosyć długo chodziłem. Ale to teraz to już bardziej skupiam się na żużlu i gdzieś tak te sporty walki to chyba nie moja bajka. O to pytam, bo słyszałem zarówno i o sportach walki, jak i o hokeju, że to pomaga. Podobno Tony Rickardson był świetnym hokeistą i też wielu polskich żużlowców z tamtych lat po prostu gdzieś tam miało okazję właśnie grać w hokeja, właśnie po to, żeby mieć ten kontakt fizyczny, to zderzenie i tak dalej. To tak przy okazji akurat wrzucę a propos tych sztuk walki. No ale Franek, zapytajmy teraz albo pogadajmy o twoich nowych barwach. Jesteś w Polonii Bydgoszcz na sezon 24. No pytanie, skąd taka zmiana, dlaczego? No, myślę, że z góry przede wszystkim chciałbym podziękować klubowi i prezesowi Michałowi Świącikowi za to, że wypożyczył mnie. Myślę, że to będzie dla mnie dobry moment, żeby się rozwinąć, jeszcze dopracować i sprzęt, i gdzieś swoją technikę jazdy, rozwinąć się po prostu. Myślę, że jak się zejdzie trochę ten, powiedzmy, poziom niżej, można, robiąc krok w tył, można zrobić później 3 kroki w przód. Ja tak uważam, myślę, że to będzie dobry pomysł dla mnie, ale to o tym możemy porozmawiać po sezonie. Okej, a ile jeszcze zostało ci, tak sorry, nie będę strzelał, ale jeszcze sezon, czy dwa czy 3 sezony masz jako junior? No, jeszcze 3 sezony. 3 sezony, okej. Znaczy jakby wiesz, no jakby generalnie rzecz biorąc uważam, że fajny klimat jest w Bydgoszczy, ale powiedz mi, czy ktoś cię o to pytał, ktoś ci o tym mówił, albo czuć, że przychodzisz do Bydgoszczy, tak, jesteś zawodnikiem z doświadczeniem ekstraligowym i masz tam zastąpić Wiktora Przyjemskiego? Nie, myślę, że nie spotkałem się nigdzie z takimi... Nie chcę ci presji narzucać, tak pytam. Nie, no myślę, że to Wiktora to na razie to ciężko byłoby dorównać, bo umówmy się, Wiktor w Bydgoszczy to jechał naprawdę jakiś kozak, naprawdę jak senior rasowy, który już naprawdę, no Wiktor kompletami tam sypał tak naprawdę, więc oczywiście będę się starał, nie mówię, że nie, ale przede wszystkim na razie na sobie żadnej presji nie wywieram, chcę po prostu jechać jak najlepiej potrafię i wynik to pokaże, na ile potrafię i w jakim momencie kariery jeszcze jestem. Okej, a wiesz co, jeszcze bym zahaczył cię o ten temat presji, bo też wspomniałeś, że to mogło trochę przeszkadzać. No ja sobie wyobrażam, no masz 17 lat, tak naprawdę miałeś 17 lat w tamtym roku, jak jechałeś w PG Ekstralidze. No tworzysz parę juniorów, taką podstawową w swoim klubie. No właśnie, i teraz jako 17-latek mówisz, że już ta presja się pojawia, ale to jest tak, że sam na siebie tą presję też narzucasz z jednej strony, żeby jechać lepiej, że może inaczej cię zapytam, czy masz takie wrażenie, że czasem chciałeś za bardzo i to ci przeszkadzało? Jak to wygląda od strony zawodnika 17-letniego w parku maszyn w PG Ekstralidze? No myślę, że tak, że ileś na pewno to było, tak jak mówię, zaczęło się przede wszystkim od jakichś tam problemów sprzętowych, później dogadaliśmy się z tym sprzętem, ale gdzieś ten stres pozostał, jak już ileś tych zawodów było, jedne gorsze, drugie gorsze, trzecie gorsze, to gdzieś już ten stres zostawał i później w trakcie sezonu starałem z siebie po prostu to wszystko wyrzucić, żeby było z powrotem okej. I myślę, że tak jak mówię, liga jeszcze tam jakiś mały
zakąsek został, gdzie powinienem poprawić jednak, bo to jednak jeszcze większy jest ten stres, bo to Ekstraliga już wiadomo, ale te zawody juniorskie już mi wychodziły tak naprawdę później i jechałem na pewno swoim poziomie. Okej. Paweł, no właśnie, a jak u Ciebie? Czy już na zawodach w kategorii 250, a wcześniej 125 cm3, tak? Bo ja też pamiętam jakieś zawody z 21 roku, tam dwucyfrówki woziłeś. No i teraz tak, zaczynasz zdobywać, w ogóle zaczynasz jeździć, robisz wyniki, pojawiają się oczekiwania, wiadomo, jak jest dobrze, to klepią Cię po plecach, jak jest gorzej, to no właśnie, pewnie są jakieś tam uwagi, każdy chce coś powiedzieć. Jak Ty to odczuwasz? Nie wiem, czy jest na Tobie jakaś presja, czy się stresujesz przed tymi zawodami w trakcie? Jak to u Ciebie wygląda? Jak sobie z tym radzisz w ogóle? Na pewno przed każdymi zawodami jest lekki stresik, ale staram się nie myśleć o żadnej presji, oczekiwaniach. Myślę, że po prostu mam robić swoje i jechać na ile mnie stać. Okej, ale nie wiem, czasem rozmawiasz albo nie wiem, z kimś znajomym, z jakimś, na przykład ze swoim tatą, menadżerem, którego oczywiście pozdrawiamy, Pawła Cabana seniora, czy nie? Czy jest Paweł Caban junior i Paweł Caban? Jest Paweł Caban junior i Paweł Caban senior. Okej, no więc pozdrawiamy Pawła Cabana seniora. Czy jest takim też mentorem, czy on wprowadza taki spokój na przykład w parku maszyn, czy wręcz przeciwnie, że jednak bardziej preszeruje? Myślę, że tak, że czasami potrafi mnie uspokoić. Nieraz tam nerwy poniosą. Potrafi przypilnować porządku i za co jestem mu bardzo wdzięczny. No wprowadza bardzo miłą atmosferę pan Paweł Caban senior, którego jeszcze raz pozdrawiamy, więc tak mi się wydaje, że potrafi i pocieszyć i powiedzieć, że było ok, pomimo, że było różnie, ale także pewnie i dać wskazówki. Czyli tak, zdajesz, jeszcze tutaj bym chciał ten wątek przyszłego sezonu, zdajesz licencję w kwietniu, w maju i co? I jeździsz już w DMPJ-ach? Myślę, że tak. Tak? Jest na to szansa taka realna, że w Częstochowie już wskoczysz do składu i polecisz? Na pewno będę starał się o to. Przepraszam, dużo masz konkurencję? Jest dużo juniorów w Częstochowie, ale nie myślę za bardzo o jakimś tam wskoczeniu do składu. Myślę, że po prostu będę robił swoje i wyniki przyjdą same. Okej, Franek, pytanie teraz do Ciebie, no bo Polonia Bydgoszcz, z kim będziesz w ogóle w parze jeździł w Bydgoszczy jako junior? No, albo z Buszkiewiczem, albo z Nowakiem, to jeszcze nie wiem, zobaczymy jak będzie wyglądać, no i dobrze się na to zapatruję. Okej, powiedz mi tak teraz z punktu widzenia zawodnika ligowego, bo no junior jest pod numerem 6, 7 lub 14, 15. Czy ma znaczenie numer jako junior, spod którego numeru pojedziesz? Przy obecnym układzie tabeli biegowej. No, myślę, że zawsze ma znaczenie, ale to też również zależy bardzo dużo od toru, jak są przygotowane pole startowe, jak załóżmy, czy bardziej niesie zewnętrzna, czy wewnętrzna, no to wszystko ma różnicę jeszcze, z jakimi się później jedzie zawodnikami. Te numery to zmieniają, ale to już bardziej trenerzy zawsze decydują i wiedzą, który dany numer będzie lepszy dla danego juniora. Okej, dobra, czyli tak, plany Twoje, jeżeli chodzi o zawody, czy o rozgrywki drużynowe znamy, no ale teraz pytanie takie, jakie plany na zawody indywidualne w 24 sezonie? No indywidualne, no to czas pokaże. Myślę, że zobaczymy jak to po prostu będzie wyglądać, jak się będę prezentował przede wszystkim na początku sezonu, bo później to już tam są przydzielane i te miejsca do Mistrzostw Polski juniorów i jakiś brązowy kas, srebrny kas, więc to wszystko jest później przydzielane odgórnie. Nie wiem dokładnie kto się tym w sumie zajmuje, ale no to tak, no 2 lata z rzędu dostałem powołanie na brązowy kas, w zeszłym roku dostałem na srebrny, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda normalnie te zawody indywidualne pojechać i będzie dobrze. Okej, no tego Ci życzymy oczywiście. Życzymy, żeby sezon był jak najbardziej udany. Chciałem zapytać w takim razie, bo tak, Paweł, będziesz DMPJ, a ty masz już jakiś kalendarz swoich zawodów, startów i też zapytam, czy gdzieś tam się pojawiają w planach jakieś myśli, jazdy na torach właśnie za granicą, nie tyle w Polsce. Tu Franek wspomniał o torze w Węgrzech. Zaskoczyłeś mnie, szczerze powiem, tym torem, ale super, właśnie o to chodzi. Czy właśnie macie już jakieś takie plany na ten sezon, czy to jeszcze nie ten rok, może kolejny? Jak to wygląda? Jeszcze żadnych planów na temat zawodów nie mamy. Myślę, że najważniejszym celem jest zdanie właśnie tego egzaminu na licencję w maju. No i wtedy czas pokaże,
czy jestem gotowy na zawody, jak będę się prezentował na początku sezonu. Okej, a jakie przygotowania sprzętowe? Bo ja tam co nieco słyszałem, nie wiem czy możemy o tym tak normalnie pogadać, ale gdybyś opowiedział, jak przygotowujesz się sprzętowo też do tego sezonu, no zakładam, że już pod kątem 500 się przygotowujesz, prawda? Tak, tak. No właśnie, to jak z tym sprzętem u Ciebie będzie na nowy sezon? Na pewno silniki nam serwuje pan Jarosław Krawczyk. Tak samo jak w tym sezonie. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z nim. Przygotowania sprzętowe. Sorry, tak powiem, nie wiem, ile silników na przykład masz przygotowanych, czy to były silniki nowe, nie nowe, jak z ramami i tak dalej ogólnie? Silnik mam jeden z tego sezonu od Finaru na Jensena i mamy także nowy silnik Fleminga Graversena. Okej, czyli na dwóch silnikach będziesz tutaj jakby ten sezon objeżdżał? Tak. Dobra, okej. Teraz jest jeszcze takie pytanie, no bo przeskoczysz z 250 na 500. Nie? Czy to jest duży przeskok? Nie tyle już pytam o moc, ale o sam jakby takie zaplecze przygotowawcze, tak? Czyli jednak już trochę jest to tam level wyżej i trzeba się zupełnie inaczej przygotowywać do zawodów. Myślę, że zawody jak zawody. Trzeba przygotowywać się na 110% jak najlepiej, żeby potem, jak to mówią, nie wozić ogonów. Okej, no dobra. To tego Ci życzymy. Franek, jeszcze wrócę do ubiegłego sezonu. Takie zawody, o których chciałbyś, znaczy nie, że których chciałbyś zapomnieć, ale takie, które były dla Ciebie trudne, nie poszły Ci kompletnie, no ale wiemy, że każde niepowodzenie, albo inaczej, z każdego niepowodzenia można wyciągnąć pozytywy, albo wyciągnąć jakąś dobrą lekcję. Pamiętasz takie zawody u siebie? No myślę, że było parę takich zawodów w zeszłym sezonie, co były na pewno gorsze i frustrujące dla mnie. A chodzi o wnioski, czy udało się wyciągnąć wnioski z tych zawodów, nie wiem, wiesz, przekuć na pozytyw, że dobrze, że poszło teraz źle, bo następnym razem będziemy wiedzieć lepiej, albo będziemy lepiej przygotowani. Ja uważam, że tak podchodzę do ogólnie całego zeszłego sezonu, że gdzieś musiał być w karierze jakiś ten jeden taki gorszy, powiedzmy, sezon. Mam nadzieję, że ostatni. Chociaż mówię, w żużlu to wszystko, to jest taki sport, że tu jedna rzecz zawodzi i czasami się właśnie wszystko po kolei później zaczyna rujnować. Ale mówię, na pewno są wnioski wyciągnięte. Ja jestem już zmobilizowany na następny sezon i szczerze to nie mogę się doczekać, jak już wyjadę na pierwsze treningi i później na pierwsze sparingi i mecze i już wyczekuję tego sezonu. Okej, a no właśnie, kiedy pierwsze sparingi, bo wiesz ile dni zostało do rozpoczęcia, do pierwszej kolejki PG Ekstraligi? PG Ekstraligi jakoś koło 80 dni? Dokładnie nie pamiętam, będzie to 80, Jasiu też pewnie nie pamiętasz, 83 albo 4 dni, ale takie odliczanie prowadzi żużlowy degustator, nasz partner medialny, którego pozdrawiamy. Do ile zostało dni do rozpoczęcia sezonu? Bardzo dobrze, to pytamy ile dni, więc tutaj różne są strzały. Okej, to kiedy pierwszy sparring? Bodajże chyba 22 marca, chyba tak, u siebie w Bydgoszczy, a później na następny dzień w Lesznie. 23. Jeszcze zapytam Cię, Franek, czemu Bydgoszcz? Sorry, Co? były jakieś konkretne powody, czy po prostu tak się złożyło i... Na pewno ileś rzeczy się na to złożyło, ale na pewno też Mateusz Szczepaniak, z którym mam dobry kontakt, bardzo polecał mi ten klub. Dostałem też bardzo dobre możliwości z tego klubu. Chwalono mi ogólnie właśnie ten klub, więc myślę, że to będzie dobry wybór i też chciałbym Polonii Bydgoszcz podziękować za to, że postawiła jednak na mnie i na przyszły rok właśnie wypożyczyła mnie i na zawody ligowe, jak i na juniorskie. Okej. No ja też mam pozytywny odbiór klubów w Bydgoszczy. Możemy pozdrowić pana prezesa przy tej okazji. Czyli 22 marca pierwsze zawody, potem lecisz w kwietniu. Dobra, już teraz wiem. Chciałem cię zapytać, czy masz zawodnika, nie wiem, czy to pytanie ci często zadawano, na którym się wzorujesz? Mówię już o takim seniorze, może już takim zawodniku, który zakończył karierę. Czy kogoś takiego masz? Wzoru takiego dokładnego nie mam, bo myślę, że w żużlu ciężko jest tak kogoś skopiować, bo tu się od pozycja, wszystko tutaj to robi różnicę, ale na pewno moim idolem od zawsze, od dziecka, tam byłem malutki, oglądałem Grand Prix, był na pewno Tomasz Golob, więc to jest taki mój idol. Paweł, my rozmawialiśmy o idolu w tamtym sezonie, pamiętasz kto nim był?
Sławek Drabik. Tak, Sławek Drabik. Czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi teraz o zawodników już takich, którzy jeżdżą? Myślę, że wzoruje się na jeździe trenera Sławka Drabika, ale także podziwiam sylwetkę Bartka Zmarslika. No właśnie, na czym polega magia sylwetki Bartka Zmarslika? Myślę, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Chyba sam Bartek tylko to wie. Ale no bo on ma taką specyficzną sylwetkę. Ja nie wiem, czy się dużo pomylę, jak powiem, że taką trochę chyba podobną do Tomka Goloba, tak? Takie specyficzne ugięcie, czy nie? Czy się mylę? Ale dobra, zostańmy przy sylwetce Bartka Zmarslika. Czy ta właśnie sylwetka to jest jego ułożenie, jego figura i dopasowanie do ramy w ogóle do motocykla? Myślę, że tak. Na pewno jest widać rozciągnięty mocno. Wygina się na motorze niesamowicie. Bardzo fajnie to wygląda i na to się patrzy. Okej, trudno jest taką sylwetkę odwzorować? Myślę, że tak. Okej, no bo to rozumiem, że każdy swoją musi wypracować, tak panowie? No myślę, że dokładnie, ale myślę, że Bartek Zmarzlik po prostu ma to coś w sobie, że wykorzystuje ten motocykl w 120%, a nawet czasami lepiej. Widać, że czasami mu ten sprzęt, chociaż to też jest dosyć, wydaje mi się tak patrząc z boku, rzadkie, że mu tak czasami nie ciągnie, a on i tak wykorzystuje z niego wszystko to, co może i pokazuje tak naprawdę na torze, ile też ten zawodnik musi włożyć od siebie, żeby ten sprzęt jednak pojechał, bo widać, że naprawdę Bartek to, co robi na motocyklu, jak długo on jedzie prosto, a inni już się łamią, no to nie ma chyba drugiego takiego zawodnika w Polsce, co tak potrafi. No imponująco, to faktycznie imponująca jest postawa Bartka Zmarzlika. Ja mam taką trochę swoją teorię prywatną, powiem, że u niego akurat, nie wiem, wzrost, waga, oczywiście też na to pracuje, to nie jest tak, że to jest, że to wszystko dostał za darmo, ale plus sprzęt jest to po prostu w odpowiedni sposób dopasowane, leży to niesamowicie ze sobą i to też poniekąd pewnie Bartek umie świetnie wykorzystać. Franek, masz 183 cm wzrostu, tak mi powiedziałeś przed wywiadem. No i teraz pytanie, pomaga to, przeszkadza? Może inne pytanie, może złe pytanie. Ty jako, no bo jest taka, no bo nie wiem, czy to jest taka teoria, czy to jest taka plotka, ogólnie, że wysocy zawodnicy mają trudniej, mają gorzej i tak dalej. Myślę, że zawodnicy wysocy z jednej strony niby mają gorzej, bo jednak te motocykle żużlowe są dosyć małe, ale ja od już tak naprawdę 3 lat stanąłem, 2 lat tak mniej więcej nie rosnę. Mam cały czas ten sam wzrost, ja się do tego przyzwyczaiłem i jednak z jednej strony i na starcie mogę się dalej pochylić do przodu, jak jest przyczepny na przykład start i mogę się dalej odchylić. Z jednej strony są i plusy i tego są dosyć minusy. Na pewno trzeba się pilnować, jeżeli chodzi o wagę, bo tutaj jednak jak jest się z wysokim, to ta waga no jest łatwiej, żeby być cięższym, ale no ja się staram z tym po prostu kontrolować, niżsi zawodnicy, no myślę, że mają ileś łatwiej, bo jednak ktoś jest niższy, to ta waga jest mniejsza, a żużel to jest taki sport, gdzie ta waga też się liczy. No właśnie, bo nie ma żadnego takiego kryterium, jak chodzi o minimalną wagę. Nie ma tego, tylko jest minimalna waga motocykla. Okej. No właśnie, Paweł, a u ciebie jak ze wzrostem? Rośniesz, czy już zatrzymałeś się w miarę na stałym miejscu? Tak, jeszcze rosnę. Okej, no to z swojego punktu widzenia, czy na przykład rośniesz, no jesteś z sezonu na sezon jesteś wyższy, tak? To też odczuwasz to w jakiś sposób? Przeszkadza ci to? Pomaga? Nie wiem, czy przeszkadza, czy pomaga. Na pewno mam przykład z poprzedniego sezonu, gdzie na początku sezonu musieliśmy zmieniać już ustawienie siadełka kierownicy, ponieważ urosłem przez zimę, co trzeba było skorygować. No właśnie o to pytam, nie? Czy i to raz na sezon skorygowaliście, czy w trakcie sezonu to też się może zdarzyć? Myślę, zdarzyło? że może się zdarzyć w trakcie sezonu, ale my nie zmienialiśmy nic. Okej, dobra. Franek, znasz wyższego żużlowca od siebie? No myślę, że paru jest. Tobiasz Musielak, Fredrik Jakobsen, dokładnie. Jeszcze myślę, że ktoś by się na pewno znalazł, bo jest jeszcze paru wyższych żużlowców ode mnie. A żebym tak z głowy potrafił powiedzieć... Nie, to tak wiesz co pytam, no bo właśnie rozumiem. kojarzę Fredrika Jakobsena, który też opowiadał a propos swojego wzrostu, że jemu to nawet pomaga, że on się lepiej czuje, no bo jest zawodnikiem wyższym, ma większą kontrolę nad motocyklem. Nie wiem, pomaga to na przykład przy składaniu się w łuk?
to myślę, że już zależy bardziej od techniki składania się w łuk, bo jak i niżsi zawodnicy i wysocy potrafią się normalnie składać w zakręty. Myślę, że to najwięcej tutaj to już wnosi technika po prostu jazdy. Powiedz mi, czy walka na łokcie wtedy to jest akurat twój atut teraz? No myślę, że na pewno jak jestem większy gdzieś na tym starcie, jak się przechylę, to jest to trochę większy. Okej. Powiedz mi, miałeś, może od Pawła zaczniemy, bo Paweł jest jeszcze właśnie tuż przed wejściem w 500. Miałeś już jakieś takie starcie na łokcie, powiedzmy zaraz po starcie, no rozpychacie się na łokcie. Już jest coś takiego? Myślę, że tak, zdarza się już. Okej, ale no i co, teraz nie wiem, jako młody zawodnik. Nie chodzi o to, żeby, wiecie, opowiadać, że jesteśmy super niezniszczalni, ale jest to stres, są to emocje, boisz się, znaczy wystraszył się człowiek za pierwszym, albo wystraszyłeś się za pierwszym razem walcząc na łokcie gdzieś na starcie? Myślę, że za pierwszym razem tak zdziwiło mnie to, ale teraz to nie myślisz tak naprawdę o tym, czy się boisz, czy nie. Jedziesz, walczysz o jak najlepszą pozycję. Ty jesteś normalnego, a na przykład nogami masz czasem ochotę, gdzieś tam cię ktoś próbuje po szerokie objechać i tą nogą, jest taki odruch, żeby go tam tą nogą zblokować? Tak, jest Jest czasami. taki odruch, nie? Automatyczny. Ja mam takie wrażenie, że jest taki odruch automatyczny po prostu i czasem żużlowcy się tłumaczą, jak uważasz, Franek, bo się tłumaczą, że on taką ma sylwetkę. No nie, no wie, że nie wyciśnie więcej z motocykla i próbuje gdzieś tam zahamować. Ja nie wiem, ja tak chyba nie mam, żeby gdzieś kogoś tam kopać. No nie widziałem, żebyś kopał, tak, ale... Raczej się staram jak najszybciej wyjść z zakrętu, żeby po prostu wjechać w następny łuk przed rywalem, na przykład, który mnie tam próbuje wyprzedzić jakoś. Jak już to po prostu dojeżdżam do płota, żeby jak już to zamknąć gdzieś tą drogę, ale tak, żeby gdzieś kopać coś, to raczej nie w moim stylu. Okej, to teraz panowie chciałbym was jeszcze zapytać o... No bo jeździcie w zawodach drużynowych. Może od Franka zacznę. Jazda parą. Na czym polega nauka jazdy parą? No bo teraz na przykład zmienisz klub, tak? Pojawi ci się nowy partner do jazdy, być może już gdzieś tam się znacie pewnie, no bo zrywalizujecie ze sobą w różnych zawodach, prawda? No i teraz tak, jest często, gęsto tam na zawodach czy w telewizji komentatorzy mówią właśnie, o ładnie, jazda parą. Może zacznę od tego, kto według ciebie w Polsce jeździ bardzo dobrze parą? Myślę, że Andrzej Lebiediew. Teraz tych zawodników takich, co są na wysokim poziomie. Na pewno pamiętam właśnie jak jeszcze w Krośnie jeździłem i zawsze z Andrzejem mi się dobrze jeździło parą, zawsze i spojrzał na mnie z tyłu i nigdy na starcie nie przeszkadzał. Tak, to mi zawsze o nim będę pamiętał jako naprawdę dobry zawodnik, który myśli o partnerze z drużyny. Okej. Pozdrawiam Andrzeja Lebiediewa przy tej okazji. I teraz pytanie, no właśnie, jak się uczysz jazdy parą? Na czym to polega? Myślę, że nigdy raczej tego nie praktykowałem. No właśnie, bo wiesz, chodzi mi o to, że tak, wiesz, są zawody, tak, w telewizji, no i jest komentarz, że zawodnicy tam próbują się ułożyć w parę. Wychodzi im to lepiej albo gorzej. No i teraz tak, to może zacznijmy od tego, no bo nie umawiacie się przed danym biegiem, pojedziemy parą, albo nie pojedziemy parą, chyba że umawiacie się. Myślę, że zależy, bo czasami na przykład jest założenie, jeżeli na przykład wygramy start, to jedziemy parą, ja jadę po zewnętrznej, ty jedziesz po wewnętrznej. A i umawiacie się, tak? Po prostu tego się trzymamy, tak, żeby się tego uczyć, to raczej jeszcze się z tym nie spotkałem, żebym przynajmniej ja się uczył, czy jak byłem w Krośnie, czy w Częstochowie, nikt tak raczej na treningach nie uczyliśmy się jeździć parą, a w meczach raczej gdzieś na przykład tak jak w Krośnie, to gdzieś ta para najczęściej występowała, bo myślę, że w Częstochowie w zeszłym roku trochę był z tym problem. Gdzieś tam u nas w drużynie czasami sobie przeszkadzaliśmy, jak jeździliśmy parą, czy juniorzy, czy to seniorzy. Ale no, to też zależy dużo od zawodnika, czy patrzy na drużynę, czy patrzy się głównie na siebie i na swoje wyniki. Okej, Paweł, no to u Ciebie teraz, jak to wygląda? Może zacznijmy od tego, czy masz kogoś takiego, jak chodzi o, widzisz, że to jest zawodnik, z którym chciałbym pojechać w parze, w sensie, żeby mnie tam podciągał, holował, to byłby to kto? Myślę, że Maciek Janowski No właśnie, czekałem na odpowiedź Maciek Janowski, okej. i Piotr Pawlicki. I Piotrek Pawlicki, o widzisz. I teraz jest pytanie takie, no właśnie, jak jest z tą jazdą parą? Też w takich zawodach juniorskich umawiacie się, wygramy start, to układamy się w parę, jeden przy krawężniku, drugi po szerokiej. No na pewno tak jak Franek tu powiedział, że jak wyjdziemy pierwsi spod taśmy, to już układamy się, że jeden jedzie po krawężniku, drugi po szerokiej, ale nie trenujemy tego. Okej, ale trudno jest właśnie jechać parą ze swoim kolegą z drużyny?
Myślę, że zależy to. Zależy tak samo od toru, od kolegi nawet z drużyny, czy on w ogóle chce jechać parą, bo niektórzy właśnie patrzą tylko na siebie i uciekają do przodu, a niektórzy potrafią poczekać na kolegę z drużyny i pilnują się ładnie. No dobra, to teraz panowie takie pytanie, no bo tak ogólnie chciałem zapytać o tą technikę jazdy parą, czy o jazdę parą. Wiecie dlaczego? Bo u nas jest w grze, w Speedway Manager jest technika jazdy parą. Jest to trenowane, tak? Jest to taki parametr, który dość trudno się trenuje, oczywiście tam można dojść do fulla, ale teraz tak, no bo rozumiem, wychodzicie ze startu, kładacie się w parę, no wiadomo, czy da się z kolegą jechać, czy nie da się, no ale tak sami jako zawodnicy, no bo ja tak o sobie, jak ze swojego punktu widzenia, wygrywam start, ruszam, no dobra, jest kolega po prawej, no ale co, no gnam do przodu chyba, nie? No, myślę, że Może inaczej, czy to jest takie coś złego, że nie czekam na kolegę? No nie, no pędzę, mam prędkość, no to zamiast ryzykować wynik, no to pędzę do przodu. Jak to wygląda z perspektywy zawodnika na torze? ja myślę, że też jest póki co na moim poziomie kariery jest to, że jak już jadę z parą, powiedzmy na przykład z seniorem, no to ten senior jak już to musi on zaczekać za mną niż ja za seniorem. Zawsze senior, przynajmniej tak z doświadczenia, że senior to jednak zawsze patrzy na tego z tyłu, żeby ten junior czasami na przykład dowieść wynik na 5-1, to zawsze gdzieś ten senior, załóżmy, holował, chociaż mówię, zazwyczaj to było tak, że staraliśmy się oboje jechać na fulla i żeby jak najwięcej po prostu uciekać i na przykład dwie różne ścieżki lub jak już później widzieliśmy, że jest większa ta przewaga, to jeden za drugim jechał tą najszybszą ścieżką, bo czasami no też jazda parą jest wolniejsza po prostu, na przykład krawężnik jest wolny, a co ma tamten, co jest szybki i po zewnętrznej przymykać cały czas gaz na przykład. No nie, to powinno być tak, że czasami, że ci zawodnicy powinni jechać jeden za drugim tak naprawdę i w tą najszybszą ścieżkę. No tak, no też mi się tak właśnie wydaje, że to zależy od możliwości, ale faktycznie tutaj Andrzej Lebiedyw jest chwalony, Maciek Janowski też, Piotrek Pawlicki, tutaj to zaskoczyłeś, Paweł, ale to jakby zwróciłbym na to uwagę. Dobra, panowie, pytanie jest teraz jeszcze, właśnie Franek, pytanie do ciebie. A propos tory zagraniczne, no bo wspomniałeś o tych Węgrzech, jeszcze cię o to chciałem zapytać. Kiedy Wielka Brytania, czy myślałeś o tym? Na razie jeszcze nie myślałem ogólnie nad jazdą gdzieś za granicą, liga szwedzka, liga angielska. Póki co na razie jak jestem juniorem jeszcze na tym poziomie, to mamy ileś tych, dosyć sporo z tych zawodów młodzieżowych jednak w sezonie, więc na razie liga szwedzka czy liga angielska na moim poziomie póki co na razie odpada. Skupiam się na tych zawodach juniorskich, może później jeszcze jak fundusze przede wszystkim pozwolą na jakąś ligę angielską, załóżmy, bo tam oczywiście zarabia się, ale to tak, no trzeba mieć już tam swój motocykl na przykład już na miejscu, bo no, bagaż do samolotu się motocykla nie spakuje, więc tak naprawdę trzeba mieć tam drugiego tak naprawdę mechanika, drugi warsztat, drugie motocykle, więc no to też jest na pewno jakiś koszt na ten moment jeszcze, myślę, że to nie są te fundusze, żeby myśleć o lidze angielskiej, liga szwedzka, myślę, że w przyszłości na pewno nie wykluczam, chciałbym jeździć w lidze szwedzkiej, ale to przyjdzie jeszcze na to czas. Okej, Paweł, a ty już myślałeś w ogóle o czymś takim, żeby się, no już gadaliśmy o tym, ale poruszać za granicę, kiedyś Wielka Brytania, Szwecja? Wybiegasz tak daleko w swoich planach? Się nie myślę, jeździć za granicą i jeszcze nie miałem okazji trenować na żadnym torze za granicą. Okej, czyli nie planujecie sobie z Pawłem Cabanem seniorem póki co tego typu wypadów? Na razie nie. Gdzie jakaś okazja, to jesteśmy, no tak. No właśnie, chciałem powiedzieć, żeby tu Paweł Caban senior pamiętał o tym, żebyście skoczyli gdzieś do Wielkiej Brytanii, potrenować, może nawet do Niemiec pojeździć, tak? Więc to zawsze dodatkowa atrakcja. Franek, dzięki bardzo za rozmowę, powodzenia w nadchodzącym sezonie. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić, coś dodać? No, swoich rodziców i swoją dziewczynę. Okej, no to pozdrawiamy również. Paweł, a ty? Całą rodzinę chciałbym pozdrowić, kolegów z klasy oraz wszystkich speedway menadżerów. Oczywiście chciałem dodać, że pozdrawiamy wszystkich menadżerów Speedway Menadżera. Dzięki panowie za wywiad. Cześć.